Jest 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Piotr Balasz, dobry wieczór i zapraszam na szczególne wydanie aktualności Jedynki. Szczególne, bo to wyjątkowy moment. O 18. 100 lat temu zaczęła się historia naszej radiofonii. A za chwilę pierwsze słowa, jakie padły wtedy do mikrofonu. Potem podsumowanie kampanijnej soboty. O czym mówili dziś kandydaci na prezydenta? To jest lewicowe, to jest prawicowe, to jest zdrowy rozsądek. Będzie też fragment najnowszego odcinka podcastu Szczyt Europy i pytanie o wojnę handlową Unii Europejskiej i USA. Dokładnie 100 lat temu, też o godzinie 18, tyle że wtedy była to niedziela, a dziś mamy sobotę. W 1925 roku wyemitowana została pierwsza eksperymentalna audycja radiowa w stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego przy ulicy Narbuta w Warszawie. Inżynier Roman Rudniewski powiedział wtedy do mikrofonu. Tu próbna stacja radionadawcza PTR, fala 385 metrów. I ten moment z godziny 18, 1 lutego 25 roku uznaje się za początek naszej radiofonii. Pół roku później, w sierpniu, oficjalnie powstała spółka Polskie Radio. Regularne nadawanie programu rozpoczęło się w listopadzie tego samego roku, a sygnał muzyczny stał się słuchaczom doskonale znany. Początkowo audycji słuchało 5000 osób, a większość tych audycji zajmowała muzyka. Ale to się dynamicznie zmieniało. Powstawały kolejne rozgłośnie w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wilnie i Lwowie. Muzykę w programach wzbogaciły m.in. relacje sportowe. Pierwsze transmisje wspominał legendarny sprawozdawca sportowy Bogdan Tomaszewski. W 1936 roku bezpośrednie transmisje z Olimpiady w Berlinie, w 1938 bezpośrednie transmisje z mistrzostw piłkarskich świata. No a po latach ten pamiętny okrzyk sprawozdawcy: halo, tu helikopter. W wieczornych aktualnościach Jedynki dziś więcej takich pamiątek z okazji 100. rocznicy naszej radiofonii i splecionych z tą rocznicą losów Polskiego Radia. Za godzinę powiemy, jak radziło sobie w czasie wojny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lutego minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już 100 lat ma polska radiofonia. Pierwsze słowa popłynęły w eter 1 lutego 1925 roku. Polska jest przygotowana na różne scenariusze, mówi o sytuacji międzynarodowej premier. Luty będzie cieplejszy, prognozowana średnia temperatura powyżej normy. Mija 100 lat polskiej radiofonii. Punktualnie o 18, 1 lutego 1925 roku w eter popłynęła pierwsza eksperymentalna audycja radiowa. Tu próbna stacja radionadawcza PTR, fala 385 metrów. Inżynier Roman Rudniewski do mikrofonu mówił ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego przy ulicy Narbuta w Warszawie. Kilka miesięcy później spółka Polskie Radio dostała koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu, a w kwietniu 1926 roku pracę rozpoczęła rozgłośnia Polskiego Radio. Ten sygnał muzyczny radia stał się doskonale znany słuchaczom. Nestor speakerów Polskiego Radia Tadeusz Bocheński po raz pierwszy stanął przed mikrofonem 26 kwietnia 1926 roku. Po latach tak wspominał tamte wydarzenia. Wyglądało to bardzo śmiesznie, oczywiście bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem ustawiało się gramofon sprężynowy, który należało jeszcze nakręcać. Prawda, nieraz ta sprężyna się rozkręcała, no i wówczas oczywiście ta płyta niezbyt dobrze wychodziła przez mikrofon. Początkowo audycji rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie słuchało około 5000 osób. Większość czasu antenowego zajmowała muzyka. Cały program był nadawany na żywo, głównie wieczorem. Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów.
Taki komunikat zabrzmiał dokładnie 100 lat temu na falach średnich. Nadano wtedy pierwszą polską eksperymentalną audycję radiową. 1 lutego 1925 roku wyemitowało ją Polskie Towarzystwo Radiotechniczne w Warszawie ze studia przy ulicy Narbutta 25 na Stołecznym Mokotowie. W stolicy było wtedy kilkadziesiąt odbiorników radiowych, mówi realizator radiowy i pasjonat radiofonii Krzysztof Sagan. Dopiero od października 1924 roku można było odbiorniki radiowe rejestrować. Po pierwsze, odbiorniki były drogie, nie było to coś, na co każdy mógł sobie pozwolić, a poza tym jeszcze była kwestia wielu odbiorników, takich zupełnie prostych, które umożliwiały słuchanie tylko na słuchawki, czyli nawet jeśli w domu taki odbiornik był, to niekoniecznie cała rodzina naraz mogła tego słuchać. Pierwsze audycje trwały 60 minut. W największym stopniu były to audycje muzyczne. Pojawiały się też pierwsze odczyty, na przykład właśnie dotyczące samej radiofonii, jako w historii tego wynalazku. 100 lat temu radio wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, dodaje Krzysztof Sagan. Studio było jedno i miało zainstalowany jeden mikrofon. W związku z tym, kiedy na przykład speaker zapowiadał, że za chwilę wystąpi orkiestra, następowała przerwa, cisza. Siadała orkiestra, stroiła instrumenty, jeśli była taka potrzeba, no i dopiero po kilku minutach rozpoczynał się zapowiedziany występ. Występ się skończył, no to ponownie musiała nastąpić cisza, ponieważ orkiestra się musiała złożyć, musieli wejść inni artyści do studia, ewentualnie na przykład prelegent, który miał wygłosić jakąś pogadankę. Codziennie Polskie Radio nadaje ze studiów w Warszawie. Często transmituje też audycje z terenu, czasem z nietypowych miejsc, mówi realizator wozu transmisyjnego Romuald Wrzodak. Nadajemy z wozów transmisyjnych wydarzenia z kraju, z Sejmu. Byliśmy w kopalni Soli Wieliczka, gdzie transmitowaliśmy koncert 101 metrów pod powierzchnią ziemi. Byliśmy również na Śnieżce na wysokości 1603 metry. Wielu słuchaczom radio towarzyszy od rana. Jak wstaję, to przede wszystkim nastawiam radio, ale radia słucham do godziny 12. Bo wie pan, przez radio jest mnóstwo bardzo ciekawej muzyki. No i mnóstwo jest takich dyskusji, czytane są książki i radio bez przerwy, nawet jak mnie nie ma, bo tam 2 koty siedzą, to też słuchają. Po prostu, żeby nie była taka duża cisza, żeby coś tam brzęczało, że nie wyobrażam sobie żyć bez radia. W kwietniu 1926 roku Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnego programu. Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. 100-lecie polskiej radiofonii. Wspominamy dziś najważniejsze wydarzenia z kart radiowej historii. Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Planem paktu nieagresji. Jedni ferie kończą, inni je zaczynają, ale weekend jest dla każdego. My dopiero na ferie weekendowe. Tylko na weekend, jutro wracamy. 3 festiwale kulinarne w tym samym mieście, w tym samym czasie. Fajna odskocznia jakby w coś innego. Próbowanie właśnie nowych smaków, kulinaria. Za chwilę zajrzymy do Lublina. To wyjątkowy dzień dla nas, radiowców i dla Państwa, naszych słuchaczy, bo mija dokładnie 100 lat naszej radiofonii. 1 lutego 1925 roku o 18 padły pierwsze słowa do mikrofonu w ramach eksperymentalnej wtedy audycji. Po kilku miesiącach powstała spółka Polskie Radio, które nadawało niezakłócenie aż do 1 września 1939, gdy słuchacze usłyszeli takie słowa. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Planem paktu nieagresji. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. I po chwili był ten komunikat specjalny przeczytany przez dziennikarza Polskiego Radia Józefa Małgorzewskiego. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Po miesiącu 30 września radiowcy pożegnali się ze słuchaczami i niedługo po nadaniu ostatniego komunikatu do gmachu radia weszli Niemcy, a Polskie Radio przeszło do konspiracji. A w aktualnościach jedynki za godzinę o najdłużej emitowanej polskiej audycji i najstarszej stałej audycji radiowej na świecie. Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. Na stulecie polskiej radiofonii o tym, po co nam radio. Na miłe rozpoczęcie dnia z muzyką, z wiadomościami, z uśmiechem. Powiemy też o najstarszej stałej audycji radiowej na świecie. Pierwsza w lutym kampanijna sobota. Dużo było o cenach energii. Posłuchamy, co o tym mówili kandydaci. A na koniec poszukiwania własnych korzeni. Przeglądając stare zdjęcia, postanowiłam, że mogę coś takiego spróbować. Rodzinne historie z wsparciem ekspertów. Razem z Państwem my, radiowcy, świętujemy dziś stulecie radiofonii w Polsce, bo dokładnie 100 lat temu, 1 lutego o 18 do mikrofonu zostały wypowiedziane pierwsze słowa. Ale to nie słowa są bohaterem najdłużej emitowanej polskiej audycji i najstarszej stałej audycji radiowej na świecie, bo jest nią dobrze znana Państwu z radiowej jedynki transmisja hejnału z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Jak zapewnia nasz redakcyjny kolega Roman Czajarek, hejnał codziennie jest naprawdę emitowany na żywo. Jest specjalne łącze i uwaga, tam na wieży Mariackiej jest prawie 100-letni mikrofon Polskiego Radia, który działa od 98 lat cały czas i transmituje ten hejnał dla Państwa. Początki radia w Polsce to kilka tysięcy słuchaczy. Teraz miliony Polaków co dnia włączają radio. Jako taki sympatyczny, przyjemny budzik na miłe rozpoczęcie dnia z muzyką, z wiadomościami, z uśmiechem, z jakimś humorem. Jak jestem rano w kuchni, coś tam robię, no to słucham radia. Jak się śniadanie robi, czy tam się coś gotuje, to jest radio. Muzyka to wie pan, działa dobrze na człowieka. Przede wszystkim jak jadę samochodem. Lubię sobie posłuchać audycji, opinii, komentarzy, tego typu rzeczy. I za to, że jesteście Państwo z nami w kuchni, w samochodzie czy przy śniadaniu bardzo dziękujemy.